Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, witam was z kolejnymi informacjami od SCS Software, a na początku zacznę od ETS-a, choć tutaj większych nowości nie ma. Co prawda jest to post o Grecji, ale nie jest to niestety jakiś fajnie rozbudowany tematyczny post, tylko jest to drugi post z serii Zgadnij Gdzie Jesteśmy, gdzie tym razem również jak i w pierwszej części otrzymaliśmy bardzo mało tych screenów, tutaj również dostaliśmy tylko 5 screenów, natomiast otrzymaliśmy również i filmik na social mediach, także przynajmniej można co nieco w ruchu zobaczyć tych niektórych miejsc z tego dodatku. Wielu tutaj też szczegółów nie ma, zachęcam do pobawienia się w typowanie, jakie miejsce zostało tutaj przedstawione i na jakim screenie, bo jeśli na przykład kojarzycie lub gdzieś widzieliście, no to możecie podzielić się taką informacją. Jedno jest pewne, ładnie wyglądają te tereny, fajnie się prezentują, ale nadal mają status work in progress, no i z faktu, że jeszcze Grecja nie jest tuż za rogiem, to pewnie i te tereny mocno się pozmieniają aż do finalnego wydania tego dodatku, który nie jest jeszcze do końca znany, możliwe, że to będzie końcówka tego roku, ale na ten moment, jak w sumie też wiecie, niezbyt często dostajemy te posty, chociaż teraz jest postęp, bo ostatni post był 21 maja, a teraz mamy post z 5 czerwca, także szybciej to się pojawiło, ale nadal zawartość jest taka sobie. Niemniej troszkę powoli przyspieszają, ale tutaj niestety w tym poście żadnych szczegółów czy dodatkowych ciekawych informacji nie ma. Natomiast standardowo na sam koniec SCS Software przypomina, że można dodać ten dodatek do swojej listy życzeń na Steamie i w przypadku ETS-a to tyle. A teraz czas na ATS-a i tutaj pojawia się temat zapowiedzi kolejnego stanu, nad którym SCS Software będzie właściwie już pracuje, ale przynajmniej my publicznie będziemy wiedzieć, jaki to będzie oficjalnie stan. Został tu udostępniony tylko jeden screen, który widzicie w chwili obecnej i z tego, co już udało się tutaj znaleźć użytkownikom i graczom, to jest to miejsce, które znajduje się dokładnie w stanie Iowa. Jest to fragment drogi Interstate 80 z pobliskim parkingiem. Udało się znaleźć nawet dokładną lokalizację, dokładne współrzędne, więc jeśli nie zapomnę, to pewnie i również je wkleiłem do opisu, także możecie sobie znaleźć to miejsce na przykład na mapach, jeśli ktoś jest zainteresowany. Ale pewne jest już na 99,9 i tak dalej procent, że tym trzecim stanem w kolejce będzie Iowa. Trzecim z tego względu, że oczywiście najbliższy stan, jaki trafi do ATS-a, to będzie Arkansas, a na koniec roku jako ten trzeci tegoroczny stan jest planowane Missouri, więc Iowa będzie teraz jako trzeci w tej kolejce, natomiast będzie to też również najprawdopodobniej pierwszy stan, który pojawi się dopiero w przyszłym roku. Prawdopodobnie za parę dni, może parę dziesiąt lub tygodni, zobaczymy, będzie oficjalne potwierdzenie tego stanu. Zostanie też udostępniona oficjalna strona na Steamie, i pewnie co nieco więcej miejsc pokażą. A skoro już mowa tutaj o stanach i był wymieniony też ten najbliższy, to mam dla was jeszcze posty z 4 czerwca na temat sieci drogowej Arkansas, czyli tego najbliższego stanu, który zmierza do ATS-a. Wy możecie podziwiać teraz niektóre widoki tego stanu, a ja przytoczę co nieco tekstu od studia. Po prostu można się dowiedzieć, że rozbudowana sieć dróg Arkansas składająca się z autostrad, dróg międzystanowych i dróg lokalnych odgrywa kluczową rolę dla kierowców ciężarówek. Nie jest to nic odkrywczego. Trasy te przecinają zróżnicowane krajobrazy stanu, łącząc obszary wiejskie z większymi miastami. Chociaż dróg do odkrycia będzie mnóstwo, niektóre z głównych dróg międzystanowych, na które natkniesz się, to Interstate 30, 40 i 49, które łączą kilka ważnych miast i miasteczek. Wzdłuż Interstate 49 gracze będą mieli okazję podróżować przez pierwszy i jedyny tunel międzystanowy w Stanach, tunel Bobbiego Hoppera. Niezależnie od tego, czy podróżujesz przez Arkansas, czy dalej, drogi te stanowią istotne połączenie zarówno dla przemysłu, jak i małych firm. W Arkansas będą także przebiegać ważne autostrady, w tym autostrady 412 i 70 łączące Arkansas z Oklahomą, a także autostrada US 82, która wjeżdża do stanu z Teksasu.
Połączenia te z pewnością przypadną do gustu wśród kierowców ciężarówek realizujących dostawy na długich dystansach na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W miastach znajdziesz wyjątkowe skrzyżowania, a także kilka ciekawych pojazdów kolejowych. Kierowcy natkną się także na kilka rond, które choć są rzadkie, stają się coraz częstszym widokiem w całych Stanach. Wyjątkowy przykład można znaleźć w mieście Magnolia, gdzie wokół budynku urzędnika toru hrabstwa Columbia zbudowano rondo, co stanowi charakterystyczny punkt orientacyjny. Będzie też sporo obszarów i malowniczych dróg do odnalezienia, do czego zachęcamy graczy, ponieważ nie będą one na początku pokazane na mapie. Mamy nadzieję, że samodzielna eksploracja i odkrywanie tych obszarów będzie dla Ciebie przyjemnością. I standardowo wiadomo, że można dodać ten dodatek do swojej listy życzeń na Steamie. I jeśli chodzi o te wszystkie zaległe informacje, to tyle. Także dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.